To jest bardzo ważne dla nas wszystkich tutaj zebranych. And very quickly, I would like to recognize our visitors. I chcieliśmy powitać szczególnie Państwa, których zaraz wymienimy. But before that, Jest, przed tym I would like to welcome specially specjalnie chcieliśmy powitać the Ambassador Extraordinary, pana ambasadora His Excellency, z osobami towarzyszącymi the Ambassador of the Federal Republic of Nigeria to Poland, i przewodniczącego nigeryjskiej organizacji. Embassy of Oczywiście. His Excellency, retired Major General Christian Ugu. You're welcome, sir. Okay. And he is the chief host of this event. And very quickly also, I would like to recognize the representative of the Kancelaria of the President of Poland, Chcieliśmy powitać przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, Mr. Jakub Kolaski. pana Jakuba Kolaskiego, panią Sofię. We have also here with us the President of the Freedom and Peace Foundation. Chcieliśmy powitać również prezydenta Fundacji Wolność i Pokój, która zbudowała ten pomnik. They were responsible for making sure that this, is built here. Jest. Państwo przyczyniliście się do tego, że mamy się gdzie spotkać pod tym pomnikiem właśnie. Also, we have here the president of the Dobre Stat, formerly known as Fundacja Somalia, Mr. Elmi. Chcieliśmy powitać pana Elmiego z Fundacji dla Migrantów Dobry Start. All right, we have here also the former president of Rzeszów, I pana prezydenta Rzeszowa, Mr. Mieczysław Janowski. pana Janowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego. Right, we have here also the former mayor of Kobiłka, Mr. Robert Roguski. Okay, pana prezydenta Kobyłki, pana Roguskiego. We do have some other guests which we will introduce. Wszystkich gorąco witamy. Yeah, we will still introduce some of our guests while the program continues. But very quickly, we would like to begin with the laying of the wreath, the flowers. Chcieliśmy teraz poprosić Państwa, którzy będą składali kwiaty, i pierwsza Kancelaria Prezydenta. Followed would be the ambassador of Nigeria to Poland. Drugiej turze. And the next would be the Biuro Kultury Miasta Stołecznego Warszawy. Następnie pan ambasador Nigerii, a potem Biuro Kultury Miasta Stołecznego Warszawy. And then fourth we'll have Fundacja Wolność i Pokój. It's from CHSA, Ireland and Tak, Great delegacja diaspory nigeryjskiej z Irlandii i Wielkiej Brytanii, CHESA.
All right, thank you very much. Bardzo dziękujemy Państwu. And very quickly, would like to invite for the first speech. Let's be on our feet as we welcome the ambassador of Nigeria to Poland. Excellencies, the representative of the President of Republic of Poland, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. It is a great honor for me to welcome you all to this auspicious occasion of marking the 79th anniversary of Warsaw Uprising. Today's event is very important, especially to we Nigerians and Africans alike, because of our great son, Augustus Agbonla Brown, who we all have gathered here today to celebrate his exemplary display of loyalty and patriotism to his host country, Poland. His patriotism is well marked because he participated in the Warsaw Uprising, which took place in the 4th of August to 2nd of October 1944. A 63-day-long uprising operation that will remain indelible in the history of Poland. A brief history of the man we are celebrating today is important for us to appreciate the essence of his commemoration. I call him a shining symbol of the past and a model for future emulation. Augustus Agbonla Brown was born on 22nd of July 1895 in Lagos, Nigeria, to the family of Mr. Wallace and Mrs. Josephine, who is believed to have a Polish descent. As a young man, he stowed away to Great Britain. In August 1922, and later the same month moved to Poland. Relocated to Poland, he once lived in Gdansk, Krakow, and later settled in Warsaw because of the city's wild boulevards and beautiful Baroque architecture that had a vibrant entertainment scene. Agbonla, being an intelligent polyglot, that is master of 6 languages, was a musician and a good entertainer who worked as a professional jazz drummer and a dancer. Agbonla married Zofia Pivona, a Polish woman,
in 1927, and he had two sons, namely Richard and Alexander, that were born in 1928 and 1929, respectively. When World War II broke out in 1939, he arranged and moved his family to Great Britain, as he committed himself to the struggle looming ahead in his adopted homeland, Poland. He joined the Polish underground force, named Polish Resistance Movement, between 1939 and 1944 to liberate Warsaw from the Nazi German occupation. And he participated actively during the Warsaw Uprising with the Polish Home Army. He was the only non-black insurgent in Warsaw Uprising as far as records could, show. After World War II, Augustine Agbola Brown joined the Society of Fighters of Freedom and Democracy in Warsaw in 1949 and was deployed in Warsaw Culture and Art Department of City Council. As an artist, he starred in many non-speaking roles in the film titled Soldier of Victory and in the fragments of the film that dealt with war in Spain. The great patriot later migrated to Great Britain to join his family and passed on in 1976. In honor of our celebrant, Augustine Agbola Brown, the pride of Nigeria and black race, whom we are celebrating today, has shown that Nigerians are hardworking, resilient, intelligent, loyal, and dependable. I therefore use this occasion to encourage all Nigerians in diaspora and immigrants alike to be patriotic and devoted to their host country. Such that history will remember their activities when time comes as enviable ambassadors and good models as the icon that we're celebrating today. As we pay tribute today to Augustine Agbola Brown and other heroes of Warsaw Rising, with the unfortunate victims of World War II, I wish to appreciate all our guests and those that contributed immensely to the success of today's event. My special thanks go to all the distinguished invitees, the ambassadors present here today, and the Polish government and their good people for affording us the opportunity and space to celebrate our icon of patriotism. We hope to continue depicting Agbola Brown's character in our collaboration with our host country, Poland. Long live the Federal Republic of Nigeria. Long live the Republic of Poland. And thanks for listening. Thank you, Your Excellency. Dziękujemy bardzo Jego Ekscelencji. And very quickly, we would like to call Mr. Jakub Kolaski Zapraszamy pana Jakuba Kolaskiego. to give his speech on behalf of the President of Poland. Szanowny Panie Ambasadorze, przedstawiciele ambasady, przedstawiciele fundacji, wszyscy zgromadzeni Państwo, ja chciałem po pierwsze bardzo serdecznie podziękować za to wydarzenie, za to, że spotykamy się dzisiaj w tym miejscu po to, żeby upamiętnić jednego z bohaterów Powstania, w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Historia składa się z
pojedynczych losów ludzi. To jest niezwykła historia, dlatego że z jednej strony wpisuje się w tą wielką historię Powstania Warszawskiego, ale też jest niezwykła, dlatego że łączy też tych, którzy uznali Polskę za swoją nową ojczyznę. To jest pierwszy powód, żeby oddać hołd jednemu z bohaterów, jednemu z niezwykłych bohaterów Powstania Warszawskiego, o którym pamięć musi trwać i to jest nasz obowiązek. Ale właśnie dlatego, że spotykamy się tutaj razem i że dzięki nam ta pamięć z jednej strony trwa, ale też jest dzięki temu wydarzeniu jest coraz lepiej znana. Dlatego też chciałem serdecznie podziękować za to, że do tego wydarzenia doszło i że to dzisiejsze spotkanie, które stało się już taką doroczną tradycją, wpisuje się w program obchodów, dorocznych obchodów 1 sierpnia, obchodów rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego. Bardzo za to dziękuję i przekazuję od pana prezydenta Andrzeja Dudy wszystkim państwu serdeczne pozdrowienia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy i prosimy przewodniczącego Fundacji Wolność i Pokój o zabranie głosu. Pan Jarosław Dubiel. Serdecznie witam Państwa i z prawdziwą radością muszę powiedzieć, że z roku na rok w tym szczególnym dla Polski, dla Warszawy dniu spotykamy się tutaj w coraz liczniejszym gronie i to naprawdę cieszy. Jeszcze 10 lat temu ze smutkiem patrzyliśmy na zrujnowany mogiłę w Londynie Allego. Kiedy pojechaliśmy tam ją zreperować, okazało się, że już tą mogiłę zreperowali i to w dodatku nacjonaliści od pana Kowalskiego. Było to dla nas dużym zaskoczeniem, ale pokazuje, że nie wszystko jest tak czarno-białe, jak niektórzy chcieliby, żeby było. Ali, tutaj pan ambasador właściwie powiedział już prawie wszystko o Alim, nie będę się powtarzał. Chciałbym tylko powiedzieć, że oprócz tego, że był znakomitym muzykiem jazzowym, był także ulubieńcem Warszawy, był takim bardzo eleganckim mężczyzną, cieszył się wielkim powodzeniem u kobiet, ale w ogóle był ogólnie lubiany i trafił również do wysokonakładowej, bardzo popularnej wtedy i dzisiaj również literatury. Pisał o nim Wiech. Także być może jakimś cudownym przypadkiem Ali z powrotem tutaj na pasażu Wiecha spotkali się już jako takie czyste dusze, jako symbole. I niech te symbole powodują, że będziemy ze sobą coraz lepiej współpracować, ponieważ dużo jest zawsze złych tekstów, dużo jest ludzi, którzy za cel swego życia stawiają mieszanie, sianie nienawiści, dzielenie ludzi. My jako fundacja zawsze staraliśmy się pokazywać dobre strony i wyciągać to, co powinno być wzmacniane. I tak pamięć o Alim, duch Allego. Widzę, że niewątpliwie jest tutaj z nami i niech ten duch Allego pozwala na z roku na rok lepsze rozwijanie współpracy między Polską i Nigerią, Polską i Afryką. Jest to wspaniały kontynent, o którym bardzo mało wiemy. Cieszy, że coraz bardziej zrzuca te kajdany niewolnictwa, które tam ciągle w taki czy inny sposób są jeszcze zamaskowane i nie pozwalają rozwijać się tak, jak ten wspaniały kontynent powinien. Także jeszcze raz dziękuję Państwu za przybycie tutaj. Cieszę się, że tak pięknie się to rozwija i do miłego zobaczenia. Dziękuję bardzo. Next on my list for the speech is someone very important. Następna osoba, która będzie przemawiać, bardzo dla nas ważna. He has been one of the initiators of this event. Która jest inicjatorem tych spotkań corocznych. And I would like to invite up stage now Prosimy do Dr. nas. Latif Erinfolami Prosimy doktora Latifa for his speech Erinfolami. in English language. Okej, to będzie przemowa po angielsku. Good afternoon, everyone, and welcome to this year's event.
It's a great pleasure to have everyone here. We have representatives from the Cancelaria of the President, that means from the Presidential Office, which are the Minister of Culture, Mr. Dudel, and Mrs. Rocznica, also from the Ministry of the President, from the Office of the President. I give thanks to the ambassador, my ambassador of Nigeria, for his fatherly help. He has been very strong in encouraging us and also promoting us and supporting us. Also give thanks to Mr. Sadiq, who has been a very strong Nigerian here. Almost we can call him actually a Nigerian father in Poland. He's a father to all Nigerians in Poland. So I recognize you. Also, my great appreciation also to Mr. Elmi. Also, he's another father here. Actually, he is a bigger father because I give him a bigger one because he's father to all Africans. And this is a great responsibility. Actually, he's from Somalia, but his heart is for Africa. So he's been very, very supportive to all Africans, irrespective from which country. Also, I give recognition to the president of the Ethiopian in Poland. Actually, we look from the beginning of the first celebration we're here, we did it together. And you can see 4 years on, we are growing. And this is a great importance. As the president of Freedom and Peace mentioned, Mr. Agbola, there are a lot of things that have been written about Mr. Agbola, and it seems everybody almost having the history in their mind. So I wouldn't go deeper into the story of Mr. Agbola, which is an inspiration to all of us. And but one thing particular about Mr. Agbola, which we need to emulate. Mr. Agbola is said to be the only African who took part in the Warsaw Uprising. This is very strange. It's really, really strange because during this time, Mr. Agbola was a citizen of Great Britain. Yeah, it is very easy for him because when the war is broken out, everybody goes back to his country. And Mr. Agbola can easily just board the next bus and move to UK. But he didn't do that. He didn't do that. He stayed behind. He looked at the faces of his neighbors, his streets, the places he knows, the people he meets in the clubs. So he couldn't just leave. And he said, this is my land. I'm going to defend it. Mr. Agbola took another risk as a black man. And if he, as a polyglot as he was, he must have heard a lot of stories about Hitler. And he must have heard a lot of ideas what was the target of the invasion and the problems that Europe was to face. So for a black man, it's a double tragedy because everybody will mark him out. But Mr. Agbola managed to survive the 66 days of the uprising and until the end of the war, and he survived somehow. He survived. I believe this is not because of his smartness or of his intelligence, of the people who shelled him. We can say he could have passed off. And today, we will not have today. We wouldn't know anything about him. Like many people of his caliber, they have passed off and nobody know anything about them. But Mr. Agbola left a heritage. It is for us. Mr. Agbola's struggle is for us. Today, we are bold enough, we are happy enough to look at our Polish friends, our Polish wives, our Polish husband, our neighbors, and proudly say, we are also part of this celebration. We are part of this event. We are part of this uprising. We also defend this land. You know,
okay, maybe not me particularly, but I'm not different from Mr. Elmi, I'm not different from Mr. Sadiq, I'm not different from so many other people. What they see us is black. We are African, and we defended this land. It was not Mr. Agbola alone. People before him, they have defended this land, also blacks. But today is the day we recognize Mr. Agbola because he put his name among the greatness of this land, who fought for this land, not necessarily leaving their blood, but their sweat. So for this purpose, I encourage all of us, wherever we are, as we have Mr. Sadiq, we have Mr. Elmi, also pushing these narratives that as we find ourselves in a foreign land, we not necessarily have to see ourselves as foreigners. God has brought us here, and we are part of this land. It's where we are that we are responsible for that place. It's also this, as we know, for every generation, people are called to action. People are called to responsibility. The issue is, what is my responsibility? If I have to take part in voting, I have the right to vote. Why should I sit at home? I have to remember, some people fought strongly to deny you the ability to vote. So now you have the possibility to vote, and it's just to get out from your house and go to the voting booth, but you say, some other people will do the voting. Agbola did not say that. It's only one man, and the chances of lasting even few seconds during this uprising is very, very minimum. But he said, I give it a chance, my voice counts. And I'm telling you, till the day we have this city of Warsaw, until the day we have this country of Poland, people will be mentioning Agbola. And people, Africans, as to the day the Africans will be coming here, they will continue to recognize themselves as part of this celebration. And this, I want every one of us to take home and realize our actions and inaction counts. So how do we want it to count is what matters most. Thank you very much. I would like to invite one of our friends from Rzeszów, Zapraszamy pana byłego prezydenta Rzeszowa. Mr. Janowski. Wasza Ekscelencjo, Panie Ambasadorze, dostojni goście, wymienieni i przywitani tutaj. Czuję radość w sercu, że możemy dzisiaj wspólnie, przedstawiciele prezydenta Rzeczpospolitej, Kancelarii Senatu, Stowarzyszenia Wolność i Pokój i tak wielu gości z Nigerii, z Polski, że możemy wspólnie świętować wielką rocznicę, 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 63 dni, pan ambasador to przypomniał, walki o niepodległą Polskę. Ponad 16 000 ofiar, 200 000 spośród ludności cywilnej, zniszczone miasto, a patrzcie teraz, odbudowane, piękne, cieszące nasze serca i oczy. Mówimy chwała poległym, gloria victis. Tak, chwała. Wśród tych, których dzisiaj czcimy, są nade wszystko Polacy, ale jest jedyny przedstawiciel Nigerii, August Agbola Brownie. Kłaniamy się Augustowi i dziękujemy za to, że podjął walkę. Imię Agbola, jak się dowiedziałem, w języku Yoruba oznacza być szczęśliwym. Co to znaczy być szczęśliwym? To znaczy dzielić się z kimś tym, co się posiada. On się dzielił jako artysta, jako muzyk jazzowy swoim talentem, swoją miłością do ludzi, a potem odważył się dzielić swoim bohaterstwem i miłością do drugiej ojczyzny, do Polski. Dziękujemy, Augustie Agbola, za twój dar. Dzisiaj jesteśmy tutaj my, Polacy i Nigeryjczycy. Patrzymy na siebie z ufnością, z nadzieją. Zapytajmy się, kim jest bohater? Co to znaczy być bohaterem dzisiaj, w roku 2023, gdy
90 kilometrów na wschód od mojego miasta toczy się wojna, prawdziwa wojna. Bohater to taki, który swoje czyny wyróżnia ponad czyny innych. Potrafi swoim zachowaniem udowodnić, że nie obcy jest mu honor, męstwo i odwaga, a ponadto, że jest zdolny do poświęcenia się za innych, często nieznanych ludzi, i że jest zdolny do poświęcenia się aż do ofiary życia. Wszyscy powstańcy mieli tę świadomość, że być może będą musieli złożyć tę ofiarę. Jestem przekonany, że tę świadomość miał także August Agbola. Chwała mu za to. Traktował Polskę jako swoją ojczyznę. O jego życiu bardzo pięknie napisała pani doktor Lucyna Żbikowska. Pozdrawia nas wszystkich, jest chora, nie może być tutaj. Na koniec chcę przypomnieć słowa wielkiego Polaka. Znacie je na pewno, szanowni drodzy państwo. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, co ma, ale przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Dzielmy się zatem między sobą, my Polacy, my Nigeryjczycy, i podejmijmy współpracę. Być może warto, tutaj rzucam ideę, która kiełkuje, żeby jakieś miasto z Polski znalazło miasto siostrzane w Nigerii. Być może warto, spróbujmy i prośmy o opatrzność, o pokój. Tu niedawno były gołębie. Gołębie to symbol pokoju. Niech ten pokój się ziści. I w tej skali militarnej i pokój w naszych sercach. Niech tak się stanie. Dziękuję bardzo. Very, 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 very important person. Bardzo, bardzo, bardzo ważna osoba. He is one of the main sponsors of this event, Dlatego, że jest tutaj sponsorem tego and also one of the spotkania. initiators. Please welcome with me Dr. Emmanuel Kalejaye. Let's celebrate him, please. And he would also read the speech of Professor Lucina, who is our friend, and she's ill and not able to join us today. Thank you. Good day, everyone. To the ambassador, thanks for your presence, and to the Cancellery of our president of Poland, Mrs. Romaszewska and Pan Jakub Kularski. So really welcome. Also, I welcome the presence of the Foundation of Freedom and Peace. He has done a really good job that we can continue. I do welcome also from the other ambassadors that came today to be present also during this anniversary. Also from Warszawskiego today, our vice president was supposed to be, but she had another duty. But our dearest lady, Joanna Skiba, who is the coordinator for students in Warszawskiego, she's coordinating 70 African students in Warszawskiego. So really big thanks for her, because she has done a really, really great job. Also, I would like to welcome from the medical chamber, Pani Zalewska. She came today from Warszawskiego. She's represent the Kujawsko-Pomorski medical chamber. So really welcome. And also from the Senate of the Parliament Senate, Pan Stolarski Piotr. So really welcome. Also, I welcome everyone present today. My little daughter is sitting there. Okay, hello. Yeah, so welcome you. Chciałbym po polsku teraz przejść ze względu na to, że osoba, która była bardzo ważna w zapoczątkowania tej uroczystości, to była pani doktor Lucyna Żbikowska. Pani doktor Lucyna Żbikowska jest żoną
pana profesora Żbikowski, który dawno temu pisał o historii Polski piękne rzeczy. Pani doktor Lucyna Żbikowska pisała również o księdzu Kołłątaja. Ja to czytałem tą książkę i łzy mi naprawdę płynęło po oczach. Pani doktor dzisiaj nie może być z nami i bardzo ubolewa na tym. I tutaj przeczytam to, co ona przekaz, który ona dzisiaj chciałaby nam przekazać. Z okazji 79. rocznicy Powstania Warszawskiego miną lata, zdeptany zostanie łeb węża, może we wrogu odnajdziemy brata, może sercami będziemy zwyciężać. To są słowa pana Władysława Broniewskiego. Filozofia pojednania i braterstwa w środku nocy okupacyjnej obejmowała różne ugrupowania i ośrodki polskie walczące. Była zdumiewająca, zaskakująca, wprost nie do wiary, a jednak była. Młody poeta, podporucznik Armii Krajowej Jan Romocki, herbu Prawdzic, pseudonim Bonaventura, w swojej poetyckiej modlitwie wyraźnie i dobitnie podkreśli: od rezygnacji w dobie klęski, lecz i od pichy w dzień zwycięski, od krzywd, lecz i od zemsty za nie. Uchroń nas, Panie, uchroń od zła i nienawiści, niechaj się odwet nas nie ziści. Na przebaczenia im przecziste wlej w nas moc Chrystusa. Wtoruje mu kolega po piórze Powstanie Warszawski Krzysztof Kamil Baczyński w modlitwie do Bogu Rodzicy. Tak więc zobowiązani moralni i patriotyczni pochylamy głowy nad heroizmem, determinacją i ofiarnością tych, jak powiedział Krzysztof Kamil Baczyński, co kochali, wielki sprawi głupią miłością. Pochylamy głowy i świadczymy wielką pamięcią serca wobec wszystkich, niezależnie od narodowości, wyznania, a tym bardziej koloru skóry, którzy ruszyli w śmiertelny bój za każdy kamień Warszawy, serca Polski. Siwiejąca głowa pochylił przed postumentem Alego Powstańca Warszawy 2 sierpnia 2019 roku towarzysz broni z tamtych lat profesor politolog Uniwersytetu w Teksasie, mówiąc między innymi: pamiętamy, że on, Ali, walczył nie tylko o prawa i te wartości, które powstańcy chcieli przekazać Rzeczypospolitej następnej generacji, ale walczył o swoje wyzwolenie. To wyzwolenie dla Afrykańczyków, Latynosów, ludzi innych ras. Dziękuję za zaproszenia i wierzę, że więcej będziemy odsłaniali tablic obywateli innych krajów, którzy walczyli razem z nami, było ich paru. Pamiętam, sam byłem w szeregach z innymi różnych narodowości. Od tamtej chwili każdego roku przyjeżdżamy i wszyscy razem składamy hołd pamięci o powstańca Warszawy, o Alim, Augustie Agbo-Oli Brown z dalekiej Nigerii. Ali, jesteś wśród nas. Tutaj dedykowana jest poezja dla Aliego. Dawno umilkł huk bomb, granatów i stenów szczęk. Minęły lata. Pod ziemią pozostały zgliszcza, prochy czaszek, śmiałków i marzycieli, na zawstydzenia umysłów i serc, na bladość strachu raz po raz. Odkrywa jeszcze złowieszczą twarz wojna. Wyszczerza zęby, nie wypał, nie zasypiaj. Augustie, z dalekiej krainy słońca, o lśniącej hebanem skórze, o radosnej naturze muzyki, pulsującej szczęściem, zerwałeś się na alarm dla Warszawy, dla miasta Warszawy i długo czekałeś na kamień pamięci, byś szeptem oznajmić:
Nie trzeba zginąć w proch i się obrócić byś. Zapamiętał egzotycznego obrońca idącego w bój, bark w bark z tobą. Przyjacielu z Nadwisły, twój Ali Jazzman. To są słowa pani doktor Lucyni Żbikowska. Piękne słowo. Dzisiaj bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj razem przy kamieniu pamięci dla Aliego. Jeżeli chodzi ode mnie, chciałbym tutaj dodać tak. W 2018 roku startowałem do wyboru w moim mieście na stanowisko prezydenta miasta Włocławek. O dziwo, w czasie tych wyborów spotkała, no można powiedzieć, rzeczywistość. W czasie wyboru jeden z kandydatów niestety wytknął moją osobę, że w historii Polski nie było żadnej osoby z Afryki, którzy pomagali czy walczyli ramię w ramię z Polakami o wolność Polskę. Niestety nie znałem tej odpowiedzi wtedy. Przyszła pani doktor Żbikowska i dzwoniła i powiedziała tak. Przecież to nie jest prawda. Jest osoba, która się nazywa Augustyn Agbola Brown. On walczył w szeregach powstańców, ale to nie jest jedyny, który walczył. W 1920 roku, który wszyscy znamy jako Cudem nad Wisłą, przecież również walczył sam Sandy, obywatel Kamerun, który przeszedł na stronę niemiecką, przeszedł na stronę polską. Nawet na zdjęcia, historyczne, które było pokazane, on miał, tam jest napisane, że z wielkim godłem Polski na jego czapce figurowało. I on tą orędzie Polski głosił. Również musimy pamiętać, że historia Polski, również historia Afryki jest bardzo dobrze splątana. Teraz z powodu tej odległości zapomnieliśmy, że przecież towarzysz naszego generała Tadeusza Kościuszki był Jan Lapierre. On do końca dni naszego generała Kościuszki był przy nim. On opiekował się generała. On był w Szwajcarii, kiedy umierał generał Kościuszki. On był tam, on był na ostatni jego oddech. On to widział. On był Afrykaninem, Afrykańczykiem. No, jeżeli będziemy tak szarfować, że naszego udziału w wolności Polski nie było, to nie jest dobra rzecz. Jeszcze tutaj, no przecież jeszcze był słynny generał Jabłoński z Francji, który też walczył w szeregach polskiej armii, też był słynny. Ale tutaj chciałbym skrócić moje wypowiedzi i zakończyć w ten sposób. My, obecni diaspora w Polsce, jesteśmy bardzo dobrą, zgraną grupą i ja to nazywam wspólnota Afrykańczyków nad Wisłą. Pracujemy ręka w rękę i staramy się pomóc we wszystkie działania, które toczy się tutaj na terenie naszego kraju w Polsce. Owszem, pisałem kilka razy do kancelarii pana prezydenta, ale niestety nie było odpowiedzi. No, muszę z przykrością powiedzieć. W książce, którą niedawno wydaliśmy o bohaterze Ali, tam na stronie 97 i tam można przeczytać mój list do kancelarii pana prezydenta o to, że my, diaspora mieszkający nad Wisłą, jesteśmy gotowi pomóc. Naprawdę my nie potrzebujemy, żeby ktoś nam dofinansował. Starczy nam to, co my mamy. Damy sobie rady, ale jesteśmy
gotowi pomóc. Dlaczego o tym wspominam? Dzisiaj mamy na granicy Białorusi z Polską, mamy dużo imigrantów, którzy chcą przejść przez Polskę do Niemiec. My jesteśmy w stanie pomóc. My również, tak jak polski rząd, polski parlament, chcemy, żeby tam ta pomoc była tam na miejscu. I to by było lepiej. I dlatego kilka lat temu, kiedy napisałem pismo do kancelarii pana prezydenta, miałem o to na myśli. Dzisiaj mogliśmy dużo rzeczy naprawdę zrobić. I jesteśmy w stanie wyjść z pomocą, żeby to wszystko się zgrało. Chciałbym jeszcze tutaj wspomnieć o jedną ważną rzecz. W czasie, kiedy 2021, kiedy rozpoczął się wojna na Ukrainie, bardzo nie było ogłoszone, bo nasza diaspora jest bardzo skromna. Tutaj z pomocą obecnego prezesa diaspory, dr Tady Omotosho, a z innymi w diasporze, pojechali na granicę polską z Ukrainą i pomogli wszyscy, nie tylko Nigeryjczycy, pomogli wszyscy obecni tam przyjeżdżający z Ukrainy i wyciągnęli rękę do nich, zaprosili do domu, mieszkali kilka dni, kilka tygodni. Nawet nasz ambasador tutaj naprawdę wysłał samochód, dał finanse, pomagał finansowo i słownie. Wszyscy, którzy potrzebowali pomocy, pan ambasador razem z diasporą naprawdę wykazali się najwyższą odwagą, której ja mogę tutaj podziękować. Jeżeli jeszcze mogę dodać, bo tutaj cały czas piję do kancelarii pana prezydenta. Tak. Panie profesorze, panie Romaczewskie, flagowy program rządu dzisiaj, Prawo i Sprawiedliwości, tutaj obecnie może nikt nie wie o tym. Ten flagowy program to jest 500+. Teraz niedługo będzie 800+. Ale inicjatorem tego programu to był ja. Skromny ja. Także jak mówię, że chcemy pomóc, naprawdę chcemy pomóc. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie za przybycie i chciałbym, żeby ta uroczystość była jak najlepiej. Dziękuję serdecznie. Thank you very much, Doctor. All right, just before we take before we listen to the concert, we will take very quickly 50 seconds speech from Mr. Elmi, the president of Dobra Foundation. 50 seconds, very quickly. 50 sekund, tak, dla pana Elmiego z Fundacji Imigrantów Dobry Start. Thank you. Dziękuję bardzo. Ja spróbuję po polsku, dobrze? Bo moja mowa jest skierowana do Polaków. Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy tutaj, obchodzimy 1 sierpnia Powstanie Warszawskie. To jest smutny dzień. Wiadomo, co się wydarzyło tego dnia. Co się zaczęło w ogóle, tak? Polacy walczyli naprawdę bardzo dzielnie. I to dzięki tych bohaterów, które walczyli, dzisiaj jesteśmy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy, gdzie dzisiaj jesteśmy. Jakby nie było takiej odwagi, jakby nie byli tak odważni, nie byłoby nam dzisiaj gdzieś tutaj, albo byłoby jeszcze gorzej. Ale wracając do August. August pochodził z Nigerii, ale on reprezentował całą Afrykę. Całą. Nie tylko Nigerii. Urodził się w Nigerii, ale on reprezentował też mnie. Ja pochodzę z Somalii i August reprezentował też mnie i innych narodów afrykańskich, które żyją w Polsce.
Teraz moja prośba do Polaków. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj. Żyjemy wśród Was. Jesteśmy gotowi. Mogę jedno obiecować, ale jesteśmy gotowi walczyć ramię w ramię z Wami. Jesteśmy tutaj, żyjemy wśród Was, mamy obowiązki. Daliście nam możliwości, które dzięki nim jesteśmy tutaj wśród Was. Nie zapomnijcie o nas. Nie traktujcie nas jako innych, tylko jako swoich. Ja naprawdę bardzo apeluję do Polaków. Nieważne, jedyne rzeczy, które się różnimy, to jest kolor skóry. To nie powinna być bariera. Jeżeli chodząc na ulicę słyszę cały czas, to Polska dla Polaków, to trochę nie fair jest. Ja też czuję się Polakiem, chociaż mam inne kolory skóry. Mam tutaj prawo, mam też obowiązki. I jeden z moich obowiązków jest bronić Polską też. Z każdej strony. Więc, szanowni Państwo, zwracam do Was z prośbą. Nie traktujcie nas jako obcych. Bardzo dziękuję. Thank you very much, Bardzo dziękujemy. Mr. Elmi. Just very quickly, would like to recognize the presence of His Excellency, the Ambassador of Rwanda to Poland. Zapraszamy przedstawiciela ambasady Luandy w Polsce, His Excellency Mr. Anastase Shayaka. pana Anastazjego Szejakę. You're welcome, Your Excellency. We would also like to recognize the Deputy Ambassador of Angola to Poland, Mr. Martino Baci Kodo. I też witamy przedstawiciela ambasady Angolii. And of course, I would like to recognize the presence of the Head of Mission of the Nigerian Embassy, Head of Chancery of the Nigerian Embassy, Mrs. Patience Okiyi. You're welcome, ma'am. And also all the staffs and workers of the Nigeria Embassy here today, we recognize your presence. Thank you very much for Przedstawiciele ambasady nigeryjskiej, dziękujemy za przybycie. guests from Rzeszów, Renata Kadai, Bogusława Kotan, Julian Jadlowski. Thank you. And also we have Joanna Skiba and her husband from Włocławek. We have Dr. Zalewski from Torun. We have Mr. Kola Owuro from Ireland. We have Mr. Ali Balogun and his wife from Great Britain. Then we have Kazimierz Luther from Warsaw. We have Ula Krzysik from Włocławek. We have Mata Simonitis from Warsaw. And of course, we have Mr. Isaiah and the Ethiopian community. Thank you. We have also Mr. Piotr Światetki from the Polish Senate Parliament. And of course, we want to thank specially some of our elders, particularly Mr. Sadiq Musa. We also want to thank Prince Adekunle Ayola of the African Shop. And of course, we want to thank everyone for coming. We have here a documentary book of the events, this same events that, the records of this event for the last 2 years, from 2021, 2022. So if you want a copy of this, please feel free to see me at the end of this event. Now, ladies and gentlemen, Wszyscy Państwo, Panie i Panowie, zapraszamy. the time you have been waiting for is here. Koncert wspaniały. I'd like to Zapraszamy. invite our guests all the way from the United Kingdom. Yeah, a round of applause. Mr. Adam Palmer. Teraz piękne preludium Emol Chopina.
you.